It's what I'm starting to hear, the whispers reach in my ears, a warm Witajcie w najnowszym vlogmasie na moim kanale i znowu zaczynamy go od pokazywania mojej stylizacji. Dzisiaj na jasno, w takich tonacjach beżowo-jeansowych, więc co my tutaj mamy? Mamy torebkę. Bardzo starą, chyba z tego co pamiętam jeszcze z Polski. Widzicie, ja sporo mam rzeczy jeszcze z Polski. Tutaj torba od Muji, ale będę miała tutaj po prostu mojego tableta do czytania, bo jedziemy metrem na Sasang na zakupy. Chyba jedne z ostatnich zakupów, więc torba, żeby było. Później będę wracała samochodem, więc nie będę musiała się nią przejmować. Do tego mam płaszczyk, ten kremowy. W ogóle on jest najlepszy, żeby zmieścić sweter. Jest sporo miejsca w rękawach. Ja nie rozumiem, czemu oni tutaj produkują takie płaszcze, gdzie swetra takiego grubszego nie da się zmieścić, bo inaczej wyglądasz jak taki, wiecie, wielki człowiek. Bałwanek. O, bałwanek. Do tego mam kremową, raczej nie, różową, jasno-różową bluzkę z Uniqlo. Sweter taki odcięty znowu, ale ten jeszcze jest krótszy, wygląda trochę jak taka marynareczka i ma paski w kolorze niebieskim. Też już stary sweter. Nie wiem, chyba od początku, kiedy jestem tutaj w Korei go mam. Do tego dżinsy, to są dżinsy z Top Ten. Bardzo fajny mają fason i bardzo fajnie leżą, chociaż nie są to jakieś takie, wiecie, dobrej jakości spodnie, bo widać, że są takie cienkie, ale naprawdę fajnie się je nosi, więc to jest taki pozytyw właśnie w tych spodniach, że bardzo dobrze leżą i fajnie się nosi. Latem też, kiedy nie jest jeszcze aż tak gorąco, to wtedy można je też ubrać, bo są lekkie. I stare buty, które już zastanawiam się, żeby się z nimi nie pożegnać, bo już wyglądają jak wyglądają, więc ponoszę jeszcze trochę, zobaczę, jak coś, to powiemy sobie do widzenia. I ja wam mówię teraz, że wychodzimy, idziemy na metro, żeby zdążyć i się spotkać z moim mężem. Patrzcie, jak ładnie drzewa są przystrojone na zimę. Winter time and sky is bright, no snow inside. Shorts and sandals always bright, even in the night. We have a fun in the Christmas sun, palm trees swaying, carols sung, friends all together, warmth we share in the air and in hearts everywhere. Santa's tired of cold weather and he wants it sunny. Ho, 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 Rudolph, sick of snow. Jack Frost Okej, wróciliśmy do domu i szybkie rozpakowanie tego, co udało nam się zakupić. Z takich świątecznych rzeczy jeszcze tutaj. To będzie dla Eliasza, żeby na choinkę, bo są przecenione za 1000, więc bardzo tanio. Mamy tutaj moje ulubione chogabi, ale te ketchupowe, takie wiecie, tomato. 2 opakowania. Kupiłam też sobie tombę. 2 opakowania. Przecenione było masło Lurpak i będzie do ciasta. Dalej mamy kukurydzę do sałatki. Mamy też beetroot do barszczu. Kupiłam 2 podstawki, bo te moje popękały, więc muszę wymienić. Mamy 2 kukurydze ulubione i też jest mięso na zrazy. Takie. Mamy też samgyeopsal. Kupiłam całe opakowanie marchewek, dlatego że na święta to zawsze te marchewki schodzą. Mamy też bulgogi do zamrożenia. Mamy mięsko na przykład na co? Na andong chicken, bo będziemy robić po świętach pewnie, bo to jest na cały tydzień zakupy. Kolejne opakowanie do zamrożenia bulgogi. I to jest... I kupiłam awokado do nachosów. Mamy papier do pakowania dla Eliasza i dla mojego męża na prezenty.
Co dalej? Ulubione naczosy. Mamy dla Eliasza korepap. Truskawki, bo zaczynają być przecenione. Kupiliśmy w Homeplus za 6000, więc naprawdę tanio, opłacało się. Mamy Kim z Pokemonami, jajka na święta. Co dalej mamy? Mamy mozzarellę, bo może pizzę zrobię jeszcze przed świętami. Tutaj dla Eliasza jest jajko z niespodzianką. Zielone banany, dlatego że one sobie na spokojnie tutaj w domu dojdą. Kupiłam dla mojego męża te takie same jak moje, ale sour cream. Mamy ziemniaki na sałatkę oraz na pierogi. Tu jest kolejna kukurydza. Mamy też mąkę do pierogów na ciasto. Ponownie kupiliśmy to samo winko, nadal jest przecenione za 5000, więc jest tanio. Eliasz dostał, słuchajcie, soczek pomarańczowy, jego ulubiony, chociaż strasznie podrożał. I mamy też boks mandarynek, jako że święta to muszą być mandarynki w domu. Everything. Everything. Oh, everything. Everything, everything, everything. A, to nie wszystko, słuchajcie, bo mamy więcej. Mamy też bajgle, ser, Emmentaler. Mamy beefy jerks. Kapusta czerwona do zrazów. Mamy gołdę, bo jest przeceniona. Druga opakowanie 40% i jeszcze jedna kapusta do zrazów. Więc teraz już jest na pewno. Wants a tan and even the Grinch will have fun. It's Christmas in the sun. Mój mąż poszedł po dzieciuszka, ja już robię zupę. Dzisiaj będzie dojancike do bulgogi, tak żeby była też zupa do tego. Eliasz co prawda jej nie będzie jadł, ale ja z moim mężem bardzo lubimy. Posprzątałam mieszkanko, ładnie świeci słoneczko. W końcu wyszło, bo cały dzień tak naprawdę był pochmurny, chociaż mamy 13 stopni. Pan Elf już jest gotowy dla Eliasza. Dzisiaj przyniósł Eliaszowi bombkę, żeby sobie powiesił na choinkę. Tak, zakupiłam, jak widzieliście, w Homeplasie, bo była bardzo tania, więc zakupiłam i przy okazji będzie miał maluch do powieszenia. I kolejna rzecz, słuchajcie, to mam to. I tak, posprzątane mieszkanko, ale to powód dlaczego, to później Wam wyjaśnię, o co chodzi, bo to jest niespodzianka. Po tytule już pewnie się orientujecie, o co mniej więcej chodzi, ale poczekajcie do końca filmu, wszystko Wam wytłumaczę na samo zakończenie. A teraz jeszcze patrzę, czy coś jeszcze. Kupiliśmy w ogóle mandarynki, będziemy jeść. Dzisiaj mam nadzieję, że obejrzymy 2 odcinki dramy, bo nie obejrzeliśmy z moim mężem Dynamite Kiss. To jest przedostatni tydzień, w przyszłym jest ostatni odcinek. Szukam jakiejś kryminalnej dramy. Jak macie jakąś do polecenia, to zapraszam. Ja jestem fanką Signal. Uwielbiam dramę Cruel City, uwielbiam dramę, jeszcze była z takich Misty. Misty było rewelacyjne, polecam, jeżeli chcielibyście obejrzeć, to takie z kryminalnych. Trójka, jeszcze oczywiście Electric Kage, czyli sklep elektryczny, nie pamiętam właśnie, Kage to jest po koreańsku sklep, ale elektryczny nie pamiętam. Jeszcze coś było. Właśnie szukam dram i zrobię dla Was ranking moich ulubionych dram, które oglądam. Może posegreguję je, wiecie, w jakąś taką w miarę spójną, w jakiś spójny sposób. Myślałam, żeby, wiecie, na pewno kryminalne, bo ja jestem ogromną fanką kryminalnych, więc będą kryminalne na stówę jako osobna lista. I na pewno, jeszcze Good Gift. 14 Days Good Gift, także polecam Wam serdecznie.
tak w przerwniku, to zrobię Wam cały ten ranking, żebyście wiedzieli co i jak i żeby to jakoś wszystko poukładać w miarę. Romantyczne pewnie też sobie poukładam, ale już tak mniej razem z tymi komediowymi, bo aż taką wielką fanką nie jestem. Ja jestem kryminalna. Kiedyś był kanał w ogóle z dramami kryminalnymi i to się nazywał CNN? Coś z C, ale nie pamiętam jak. Muszę mojego męża OCN. A, i tam była ta drama Bad Guys, tak, właśnie. To jest kolejna drama, którą uwielbiałam, Bad Guysów, 1. Masz sztyk. Dobra, będę sobie teraz czytała książkę i później przywitamy gości. Heavy sun, not heavy thoughts. Time to raise a toast. I won't wish from the bottom of my heart a season of hope. Let's have our fun in the Christmas sun. Yuletide laughter for. Moi drodzy, przyszła paczka, a jest to paczka z obrusem na mój stół świąteczny. Jako że święta będą pod znakiem takim mocnym, zielonym kolorze, to i obrus będzie zielony, zielono-czerwony. Wydaje mi się bardzo ładny. Zakupiłam go w miarę tanio, więc wydaje się fajny. Pod spodem to jest takie pół na pół poliester i bawełna. No szkoda, że nie jest on lepszy, ale pewnie będzie się lepiej po prostu go prało, kiedy się wybrudzi. Bo wiecie, z dziećmi to jednak jest różnica, ale wydaje się całkiem fajny. Kupiłam bardzo długi, bo chyba 2 metry, więc w sam raz na nasz stół. Dajcie znać, co o takim myślicie. W kratkę wiem, nietypowo, ale myślę, że do naszej zielonej zastawy, bo mam te talerze mam, słuchajcie. Z takimi zielonymi rantami, to myślę, że właśnie będą bardzo fajnie wyglądać. Widziałam też bardzo ładne w tym nowe talerze zielone z takimi mocniejszymi kolorystycznie rantami, takie bardzo zielonkawe, ale myślę, że te też będą bardzo ładnie pasować tutaj w kremie, w zielonym, bardzo ładnie moim zdaniem. Myślę, że stół w tym roku będzie całkiem fajnie wyglądać. Zobaczymy, jak to pójdzie nam dalej. Drogi nie kosztował, chyba jakieś 15 000. Na Kupangu kupiłam. Im mniejszy, tym tańszy był. Co oczywiście jest prawdą. No ale cięty, no taki jest, wiecie, to nie jest jakiś taki bardzo drogi, ładny obrus, jakiego moglibyśmy się spodziewać. Ale myślę, że przy małym dziecku lepiej taki ciemny, to też jest ważne, że przeczeka z nami tak gdzieś z 2-3 lata i może kiedyś kupię jakiś taki inny, porządniejszy, ale taka kratka właśnie przy tym klimacie, który tu mi się zrobił w salonie, będzie dobrze wyglądać. No i nasi goście pojechali, słuchajcie, jesteśmy domem tymczasowym, zastępczym na 2 tygodnie dla przeuroczej sznaucerki miniaturki i przez te 2 tygodnie będziemy się opiekować psiakiem. Właśnie krzyczy bardzo, bo dopiero co się rozstała z właścicielami. No niestety musieli wyjechać, a ja stwierdziłam, że mogę pomóc i możemy przechować pieska na ten czas. Teraz są pierwsze godziny, kiedy ten piesek jest u nas w mieszkaniu, więc będzie troszkę hałasować. Ja nie będę jej za dużo pokazywała w internecie, to nie jest mój piesek, więc wiecie, musicie mi wybaczyć, ale nie chcę pokazywać jej. Ale na pewno czasami tutaj może się przez ten daily vlogi na moim kanale troszkę się rzucić w oczy, więc tak, mamy pieska 3-latkę tutaj na około 2 tygodni. Do 3 stycznia będzie razem z nami, czyli na Nowy Rok oraz na święta.
그럼 유치원에서 뭐 했어? 케이크 만들기. 이거 알아? 여러분? He is like No, she was like this. And sometimes barking. 자, 김에다가 먹어 엘리야. 이제 떨어뜨려서 먹으면 안 돼. 자, 안 떨어뜨리게 잘 먹어야 돼. 떨어졌는데. Dobra, słuchajcie, mamy dzisiaj bułgogi, mamy tuezancikę, mamy kimchi, a Eliasz ma kukurydzę, jajko razem z ryżem. To dzisiejszy posiłek w naszym domu. Singing and dancing, no, it's a freeze. Now, stuck in time, decorate all trees. Dobrze, to porozmawiajmy, jak to będzie z pieskiem. Słuchajcie, piesek zostaje z nami do 3 stycznia, czyli będzie razem z nami przez święta oraz Sylwester. Będzie bardzo ciekawie, dlatego że ja nigdy tak w domu nie miałam psa. Moi rodzice mieli owczarka niemieckiego, wcześniej też mieli inne psy, ale to są duże psy i większość czasu spędzały jednak na dworze, a tak w domu, żeby w domu teraz, kiedy jestem już starsza, nigdy nie miałam. Miałam koty, jeździłam konno, ale tak, żeby psa mieć na własność, nigdy nie miałam, więc to jest ciekawa okazja, żeby też sprawdzić, jak my będziemy się czuć jako właściciele zwierzaka. Wiecie, raczej prawdopodobnie nigdy nie zdecydujemy się na zwierzaka mieszkając w Korei, dlatego że co roku jeździmy i jednak widzicie, są to problemy, żeby znaleźć domy tymczasowe. Niestety hotele w Korei są bardzo drogie, a przewożenie na miesiąc psa niestety może powodować stres dla niego, dla nas, plus nie jest to tania rzecz. Po trzecie, nie jesteśmy pewni, czy byśmy podołali właśnie i weterynarzom, i właśnie opieką taką pełnoprawną nad pieskiem, więc nie wiadomo, czy się kiedykolwiek zdecydujemy. Może w przyszłości, nie mówię nie, ale jak na razie fajnie przygarnąć pieska jako taki hotel. Powiedzmy hotel, no nie do końca, bo oczywiście nie bierzemy pieniędzy za to, ale po prostu robimy komuś przysługę na to, żeby piesek mógł z nami być. Dla nas to też jest fajna właśnie okazja, żeby sprawdzić siebie, jak my będziemy z psiakiem. No troszkę płakała nam tutaj, troszeczkę szczekała na samym początku, ale jak chłopaki przyszli do domu, to się zainteresowała, a widać, że teraz leży sobie i odpoczywa tu obok, dlatego tak ciągle patrzę w prawo, bo tak jakbym rozmawiała z nią, bo to jest dziewczynka. To zobaczymy jak rutyny w ogóle. Mam całą rozpiskę, później sobie wydrukujemy i powiesimy na lodówce, żebyśmy wiedzieli co, gdzie i jak, ale ogólnie 2 razy dziennie będziemy wychodzić na spacerki, jeżeli będę wychodziła po prostu po coś albo nie wiem, będę miała ochotę na spacer, to nawet więcej razy będę z nią wychodziła. Dla mnie to nie ma problemu. Do tego 2 razy dziennie jedzonka. Dostaliśmy po prostu całą wyprawkę dla psiaka. I w ogóle właśnie przy okazji rozmowy na temat pieska i tego, że z nami będzie, to chciałabym utknąć Wam trochę, jak to bywa tutaj z psami w Korei. To jest też jeden z powodów, dlaczego my prawdopodobnie jak na razie nie zdecydujemy się na psiaka, to dlatego właśnie, że infrastruktura w Korei nie jest do końca przygotowana do psów. Tu jest duża miłość do psów. Sporo Koreańczyków decyduje się na psa, co też wiąże się z paroma takimi nieprzyjemnymi rzeczami. Jeżeli będziecie chcieli posłuchać, o co mi mniej więcej chodzi, to Was zapraszam do komentowania. Dajcie znać, czy interesuje Was taki w ogóle temat, no nie do końca przyjemny na temat traktowania psów w Korei. Z chęcią mogę się na nie wypowiedzieć, ale wiecie, to nie jest za przyjemny temat. Ale wracając do topiku, no to tak jak Korea nie jest jeszcze przygotowana na psy i to widać, po prostu infrastruktura nie jest przygotowana. To, że właśnie w parkach
niektórych można mieć psy, w niektórych nie można mieć, nie ma właśnie takich śmietników na kubkę. Do tego jest jeszcze między Koreańczykami trochę strachu. Jest tak podzielone, może nie na pół. Pewnie już ta strona miłośników piesków zwiększa się z roku na rok, ale jeszcze do niedawna było tak, że sporo Koreańczyków stresowały psy, bali się psów. Tutaj psy za dużych praw jeszcze nie mają. Dopiero, no mówię, ten temat w Korei bardzo mocno raczkuje i jeżeli będziecie chcieli posłuchać więcej, to Was serdecznie zapraszam do komentowania i dajcie znać, czy będzie interesował Was ten temat. No, czyli jak na razie daily vlogmasy będą skierowane na opiekę nad pieskiem, chociaż nie będzie tu pokazywania pieska, dlatego że to nie jest mój piesek, więc nie mam prawa go pokazywać w internecie, ale moją przygodę i jak ja będę się z tym czuła, na pewno dostaniecie informacje, bo dla mnie to też jest bardzo świeże i bardzo nowe, dlatego też się troszkę stresuję. Zobaczymy. Dobra, dziękuję Wam serdecznie. Tyle chciałam powiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam Was do komentowania. Ja z chęcią Wam odpowiem. Może macie jakieś rady, może macie jakieś, wiecie, swoje historie z pieskami, to z chęcią je posłucham, a do tej pory zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa! Dziękuję Wam!